Siema! A dzisiaj, drogie dzieci, będziemy układać puzzle. Zapraszam! Siema, słuchajcie. Sprzęt dostarczony do serwisu, ja się śmieję, bo to znajomy dostarczył i on tu nic złego nie zrobił. Natomiast, no puzzle, słuchajcie. Ja to zestawię na ziemię i wyciągnijmy, co tu mamy. O Boże! A więc właściwy ekspres, a raczej to, co z niego zostało. Generalnie zjarana jest elektronika, no i kolega się dobrał do niego i tak jak żeśmy to oglądali, jak przyniósł, nic nie popsuł. Ja generalnie ekspresów w takim stanie nie przyjmuję, żebyśmy mieli jasność. Natomiast no to jest kumpel, koleżeńska przysługa. Więc generalnie usterka tu do wymiany, on nie żyje. Tak przynajmniej mi zeznaje kolega, no bo nie miałem go jak uruchomić. Bok. Śrubki. Rama. No ona oczywiście pójdzie do umycia, to jakby jasna sprawa. Panel frontowy. No musimy to skompletować teraz, słuchajcie. Ja już podjadę wyżej. No coś fajnego, coś nowego. Puzzle. Pudełko na śrubki. Mamy panel z niewyrwanym gniazdem. Jest to jakiś... Ja nawet nie wiem, czy to rzeczywiście jest spalona ta elektronika, no ale po opisie to wyglądało. Podstawka, ważna śrubka. Wylewka, słuchajcie. Nie no, fajnie. Druga część wylewki. Trzecia część wylewki. Dysza. Na razie jest wszystko dobrze. Ale to nie wiem, co to jest. No dobra, będziemy kminić. Może to w ogóle nie od tego. Pojemnik na fusy. Wtórna rzecz w tej chwili. Zaparzacz. Ja tu to pozdrawiam. Młynek się wykręca, no nie może sobie tak wisieć, słuchajcie, zróbmy to od razu. Nie wiem, czemu tu nie został wykręcony ten młynek, ale... Boże, gdzie jest śrubokręt, chłopie? Bawiłem się nim i go gdzieś wyniosłem. A tu leży. No wykręćmy tą kopułkę młynka, bo tu zawsze jest kawa i trzeba ją wydłubać, żeby to się dało wykręcić. No nie no, to jest hit. Pozdrawiam, Jarek. To jest hit. To jest hit. Ale jak ty to wyjąłeś, kurna? Jak ty dałeś radę? Kabelki odpiąłeś, nawet nie wyrwane, więc... Czemu to nie chce się wykręcić? Ktoś mi powie. Czekajcie, muszę tu wyciągnąć syf. Może być piszcząco. Dlaczego to nie chce wyjść? Dobrą mam końcówkę? Dobrą mam końcówkę. No, idzie. Tu zawsze jest w tej kopułce, słuchajcie, którą teraz wykręcam, kawa i tu trzeba naprawdę ją wydłubać, bo wam nie wejdzie śrubokręt. Jeszcze nie wyszło. Dziadostwo. Kręcisz ty się? Kręcisz ty się. Dobre. Lubię coś nowego. Tego jeszcze nie grali. Uwolniliśmy orkę. Mamy młynek. Nie ma tragedii. Czekajcie, te wszystkie plastiki obudowy to damy tu. I tu zaraz miejsca zabraknie. Przy okazji od razu możemy spojrzeć, czy się tu nic nie dzieje, a nie wygląda. Na grzałce jest wszystko ok. Od dołu się nie leje. Całkiem dobrze wygląda ten ekspres. Ja bym jeszcze datę podejrzał. Data na pompie, słuchajcie, nie wykrzywiej tak, żeby wam pokazać.
do światła. 29 czerwca 2017 roku. No to nie jest taki stary. Sprężynka od młynka jest. Ciekawe, czy nic nie zginęło, tego jestem ciekawy. Osłonka tu frontowego panelu jest. Mocowanie ekranu. Pokrywka młynka. Tacka. W tacce druga ważna śrubka od osłony ekranu. Tackę też damy na dół. Osłona zaworu wody. Nawet gumę wyciągnąłeś z obudowy. No dobra, złożymy. Pokrywki. No i teraz muszę wybrać śrubki ze środka. Dawaj, panie! Dawaj! Jeszcze! Jeszcze tu kilka zostało. Jedna. Druga. Pytanie, ile wypadło? Ważne jest pstryczek, power. Dobra, słuchajcie. Śrubek ci u mnie dostatek. Działamy! Działamy, wymieniamy elektronikę, słuchajcie. Ja mam zamówioną. Zaraz ją wypniemy, obejrzymy. Mamy to w folii zabezpieczającej elektrostatycznie. No to co? Czy my się tu możemy w jakikolwiek sposób pomylić? Zawsze się możemy pomylić. Otwórzmy sobie staruszkę, znaczy nowiuszkę. Ja się dotknę metalowego stołu, żeby być elektrostatycznie neutralny. Jeszcze pytanie, czy taśma nie została przeorana? Nie została. Czujnik wody. Kabelki młynka. Dobra, kabelki młynka możemy wypiąć od razu. No co? Trzeba ją wymienić. Ja to robię tak. Rękawiczki. Zacznijmy od rękawiczek. Chociaż czy ja chcę to robić w rękawiczkach? Nie chcę tego robić w rękawiczkach. Biorę sobie nową elektronikę. Wypinam i wpinam. Tak jest najbezpieczniej, nie trzeba się zastanawiać. Patrzcie, tutaj te gniazda są opisane, więc można kminić. O, widzicie, są napisy przy gniazdkach. Czy tu są opisane? Power macie, pump, mamy.
No i tu też macie turbo, NTC czujnik, gear pulse, water tank, elektrozawór EV. No wszystko jest opisane. Tu wiadomo, ekran, taśma czerwona. Dobra. A jeszcze obejrzyjmy ją, czy tu coś widać. Czy tu coś na tej płycie widać? Widać ślady zalania. Albo to są ślady zalania, albo to są ślady topnika fabrycznego. Ciężko orzec. Czy tu coś widać? Wygięty warystor. Kiedyś muszę taką płytę pomierzyć u jakiegoś magika, jeśli wiecie, kogo mam na myśli. Na pierwszy rzut oka tu nic nie widać. Bezpieczniki mierzyłem. Bezpieczniki są sprawne. Oba. Czyli ten i ten. No, kądziołek, grubasek. Widać spuch. Ten wygląda ok, ten wygląda ok, ale ten napuch. Nieważne, ja te płyty wymieniam. I tak jest też w tym przypadku. Staruszkę schowajmy na miejsce. Dobra, później nie będę się z tym teraz szczypał. No i co? Układamy. Tutaj ta wtyczka właśnie od pompy. Ta. Między te dwa wielkie wtyki. Cyk, pyk. Zanim go jeszcze odpalimy, to będziemy musieli parę rzeczy tutaj sprawdzić. Żeby nie było, że to rypnie od razu. Bo byłoby śmiesznawo. Znaczy, dla kogo by było śmiesznie, to by było. Dla mnie na pewno nie. Uziemienie. Ale ja już wymieniałem kilka tych płyt i z reguły one się paliły same z siebie. Jakieś przepięcie. Jeszcze to. A to jest któryś z czujników. Już teraz nie odchylę tej płyty. No i co? Zasadzamy ją na miejsce. Te wszystkie przewody sobie tu trzeba wciągnąć. No jeszcze by wypadało ekran podłączyć. Tylko czy on tu jest dobrze poprowadzony? Pewnie coś takiego. Nie chce być inaczej. Panel wpięty. No była tu jakaś woda. Zobaczcie. Coś tu się może zalało. Ciężko to wyrokować teraz po takim czasie. To jest czujnik wody. Jeszcze młynek wepnijmy, zanim ją wmontujemy. Jeszcze młynek. Młynek idzie w tą stronę. Dobra. To idzie tędy i później do młynka. Czarna śrubka. Bana wkrętem. I układamy. Ona wchodzi tutaj w taką prowadnicę, widzicie? I tu też. I tu też. I tu wchodzi śrubko. Wkręt, który ją trzyma, tą elektronikę, po prostu. Czyli tu i tu. Zaraz sobie sprawdzimy miernikiem grzałkę, bo może tu coś strzeliło. Sprawdzimy cewkę. Miernik w łapę. Pipczak. Czy nie ma przebicia na obudowę grzałki? Nie piszczy. Nie piszczy. I jeszcze sprawdźmy omomierzem. Nie widzicie? Teraz. Czekajcie, niech to rozplątam. Ty masz przecież, chłopaku, podstawę. Widzicie? Omy. Jaka jest oporność grzałki? Czy jest przejście? Halo? Teraz ja nie widzę z kolei. Open line. Wbijam się w obie elektrody. Thinking. 26 ohmów, jest ok. Jest ok. A na pipczaku, czy jest przejście jeszcze na... Dokładnie 26. Chyba jest ok. 20 parę, 40. Takie są wskazania. No co? Słuchajcie. Elektronika wymieniona. Te cybanty tu siedzą ładnie. Ja je podociskam jeszcze, bo jak już kiedyś wspominałem, Saeko sobie lubi ich nie podociskać. I tak tu jest w tym przypadku. Tak to wygląda dobrze, ten ekspres. Słuchajcie. Dajmy go w budę.
którą idę jeszcze umyć. Umyłem ramę, ale jeszcze tak się tu przyjrzałem, słuchajcie, że to jest, bo mówię, brakuje mi frontu do panelu tego gumowego plus osłony, no a kurde, szczerze mówiąc, jak ty to zdjąłeś? To teraz jeszcze to rozbierzmy. Te wkręty należy wykręcić przed rozebraniem ekspresu. Puzzle! Puzzle! Ale przynajmniej na razie wygląda na to, że jakichś bardzo tutaj poważnych szkód jak dotąd nie widzę, żeby się nadziało. Więc jest nadzieja, że się uda poskładać. Wiecie, praca serwisanta jest w jakiś sposób rutyniarska. Ciągle się robi te same ekspresy. Halo. Ostrości poproszę. Ciągle się robi te same ekspresy. Usterki są powtarzalne w większości przypadków. I serwis, generalnie, serwisant, tak jak ma jakieś takie wyzwanie, typu nowy model, a tak już podniosłem tak kciuka, to dajcie łapkę w górę. Nowy model, albo jakiś taki ząg, no to coś przynajmniej nowego, coś ciekawego, słuchajcie, coś się dzieje. Ale my tu gadu, a trzeba składać gadzinę. Strasznie mam dużo tych puzli. Jeszcze tu przetrę, żeby było na tip-topa. Domyłem. Widzieliście, jak wygląda. No i lecimy. Coś tu jeszcze. To jest ta sprężynka nieszczęsna. Ja wstaję, wkładamy go w ramę, będziemy go uruchamiać, słuchajcie. No. Nie ma się tu co szczypać. Pięknie wszedł, aż huknęło. Wyczyśćmy młynek. Tu wysypki nie trzeba wzmacniać, w tym modelu nie było tego problemu. To się później umyje. Na ziemię. Młynek, tak jak mówiłem, kolorowy, w tym przypadku biały to jest plus, bo to różnie bywa, on jest różny, czasem jest czerwony, czasem jest biały, plus, tu jest u góry, biały do góry, czarny do dołu, sprężynka na miejscu, układamy młynek, tu nam wchodzi w prowadnicę, to już wszystko było. Cable management, to idzie tędy i tu się nam zaczepia. To też, tak jak zawsze powtarzam, cable management. Nawet uszczelka zdjęta. Założymy, słuchajcie. Chcę go złożyć, bo tu też jest do mycia wylewka, wiadomo, ale przede wszystkim to trzeba sprawdzić, czy on odpala, odkamienić go, potem rozebrać, zobaczyć, czy nic się nie leje. No nie znamy ekspresu, nie mieliśmy go, słuchajcie, szansy odpalić w tym stanie. Wskoczyło.
O! Śrubkę ktoś zostawił. Bum. Kabum bum bum. O! Sprawdzę sobie teraz mój sprzęt. Czy to w ogóle ma jakiś sens? Bo wam go pokazywałem. Nie miałem okazji wykorzystać, czyli wiecie. No to zobaczmy, jak to działa. Czy to ma sens w tym przypadku? Chyba jednak nie. Dobre to je, powiem wam. Jeszcze trzeba nabrać oczywiście wprawy w używaniu tego, ale czasami są takie miejsca, że wiecie, że trzeba wkręcić, gdzieś ten wkręt nie ma totalnie do niego dojścia. Dobra, później się będę tym bawił. Nie ma do tego dojścia i albo rozkręcacie pół ekspresu, żeby tam wkręcić, albo ginekolog, opcja ginekolog, albo taki giętki gościu. I kurna, to ma sens. 20 zł to kosztowało chyba. Jakoś tak. No, Lerła chyba kupiłem. Castorami chyba. Nie pamiętam. Pierwsze użycie to było. First impressions dobre. No nie ma tu miejsca. Jeszcze gumka na młynek. Kończymy układankę i wierzymy, że to odpali. Zaparzacz, jak on tu wygląda? No, wygląda źle, ale to wszystko do wyprowadzenia. Czemu ty nie chcesz wejść? Pewnie trzeba odpalić. Bo jak ekspres nam padł, tu widzę jeszcze będzie trochę walki, bo jeden wkręt wykręcony, a drugi zardzewiały, pewnie sobie kumpel nie poradził z nim. Ale to na razie jak siedzi, to niech siedzi. Będziemy z nim walczyć za chwilę. Chcę go odpalić, bo wiecie, chodzi o to, że no jak on nie odpali albo mi wybuchnie ta elektronika, wywali korki, no to nie ma sensu tutaj się męczyć z tym rozwiercaniem, z tym wszystkim, bo nie ma sensu, tak? Ja sobie tylko narobię robotę, a się okaże, że on nie odpala. No ale dobra, no słuchajcie, na zero go. Nadeszła chwila prawdy. Zawsze się boję takich momentów, bo może za chwilę być boom. Niech będzie boom w tamtą stronę, jakby miało być boom. No i dobra. Do prądu. I cykamy na jedynkę. Coś mrugnęło. Coś mrugnęło. Działa! Ho, ho! Pokazuje brak tacki. Oszust. Kurna, będzie żył! Panie Jadku, będzie żył! Będzie z tego chleb! No tak, brak tacki. Tak, wiem. A teraz pewnie brak wody.
Sobie tu zblokuję jakoś ten wkręt. Brak wody. Idę po wodę. Czyli elektrycznie już jest sprawny, a teraz sprawdźmy jak hydraulicznie i mechanicznie. Napełnij obwód. O! Jednak były dwie uszczelki. Widzieliście? Czuję ocet. Nie wolno. Pamiętajcie, nie octem. Ocet to zło dla elektrozaworów, dla uszczelek. Strasznie wali. Dobra. Podejście numer 2. Tu macie fajnie, bo jak tylko puścicie, ten czujnik ekspres staje. Teraz jak widzicie już się nic nie leje. Co? Widzę zawór. Elektrozawór, tam też jest sucho. Trzymaj to, chłopaku. Poleci woda z wylewki? Jak obstawiacie? Nie poleci, bo mi czujnik się opuszcza, ale grzeje. No i jak? Uda się czy się nie uda? Zaparzacz poszło. Co mam powiedzieć? Puzzle nietypowe. No weź. Ułożone. Sprawdźmy jeszcze młynek przy okazji. Czy mieli, bo to ważny i kluczowy element. No, ocet na bank. Tego zapachu się nie da pomylić. Młynek działa, czyli będzie żył. Dajmy mu zrobić tą kawę. Ja mu przerwę. On teraz odlicza czas, kiedy macie na zamknięcie drzwiczek, widzicie? Zobaczymy jaka ta pierwsza kawa wyjdzie. Jeszcze mam parę sekund, 20. On odlicza, jak tego nie zrobicie, to przerwie proces. Zobaczmy jak to wyjdzie. Nawet wygląda ta kawa nieźle, słuchajcie. Widzicie? Możemy mu przerwać brutalnie, wyciągając czujnik. Kurczę. Całkiem powiem wam. Na ten ekspres całkiem fajnie. Słuchajcie. Ja go teraz odkamienię, więc to nie ma sensu, żebyście to oglądali, bo to będzie 20 minut minimum. No i działamy dalej. Odkamieniony, zrobione, zaparzacz umyty, to zrobiłem. Sypiemy kofi. Zróbmy ze 2 kawy. No i składamy i myjemy gościa. Ty tu, wy tu. A lungo. Sprawdzimy też jak wyglądają fusy. Zapiął się czy się nie zapiął? Zapiął się. Nowa uszczelka chrupie, jeszcze nie jest nasmarowany. Bo tak jak mówiłem, ja smaruję ekspres już na sam koniec, znaczy ekspres, smaruję zaparzacz oczywiście. Jak widzicie, kawka piękna się parzy, jak na ten model oczywiście. Wylewka jest umyta, w środku nie ma żadnych wycieków, wszystko jest sprawdzone. Stop. Nic nie syczy, nic nie piszczy. Kawka piękna. No to co? Trzeba go umyć i poskładać.
wracamy do tematu zardzewiałego wkręta. No i tu jest, słuchajcie, lipa. Próbujemy go wykręcić wkrętem, może grubszym, a jak nie, to wiercimy, słuchajcie. I to jest ciężka sprawa. Ciężki temat, ale do zrobienia. Jak najbardziej. Najpierw pozbywamy się z niego rdzy. Ile się da. I teraz pobożne życzenie, żeby się wykręcił. Nie ma szans. Można jeszcze próbować śrubokrętami wszelakiej maści. Może akurat. Nie ma opcji. Dobra, pokażę wam, jak ja to robię. Tylko zrobię sobie porządek, by tu nic nie zrzucić. Znaczy pokażę, no nie będziecie tego niestety widzieć. Ja już to skręcam. Tu jest łeb, a tu jest reszta. To jest naprawdę, słuchajcie, level hard to kurna zrobić tak, żeby to jeszcze się potem trzymało. No ale się udało. Się udało, ja w którymś momencie już zapauzowałem, bo trwało to za długo.
Trzeba to posprzątać, już jest w środku odkurzone te opiłki. Postawmy go na koła. Ślady ingerencji w to są. Spadaj tekturka. Bo muszą być, słuchajcie, nie da się tego zrobić bezinwazyjnie. No ale mamy wkręcone, nic się tu nie giba, siedzi mocno. Słuchajcie, no kiedyś z tym się, może macie jakąś lepszą metodę, jak się urwie ten łeb albo nie da się go odkręcić i tu żadne gumki, metody takie, czy ja wkładam nowe uszczelki czy stare uszczelki, bo już zgłupiałem. Nowe, bo te są mokre i brudne. Metody takie, słuchajcie, jak gdzieś widzieliście tipy na Facebooku czy coś, żeby sobie gumkę, recepturkę tam wsadzić i to zadziała, to można, wiecie co, w takich sprawach, gdzieś tu poleciała, to między bajki włożyć. Są do rozkręcania, do rozwiercania zestawy, ale pamiętajcie, że ta śrubka, jak jest ten wkrętek, jest przerdzewiały, on jest tak delikatny, że ten łeb to się sam ukręca. No i rozwiercanie tego wiertłem do metalu, to jest tak 50/50, że wam się wykręci ten wkręt albo urwie. Tu się urwał. Bo to te wszystkie metody, lepsze lub gorsze, są fajne, jak to nie jest przerdzewiały ten wkręt, a on jest osłabiony korozją. No i efekt jaki był, widzieliście. Mamy go zmontowanego, udało się wyczyścić. O kurna, aż się spociłem, tyle się z tym dłubałem tutaj. Tu coś wylazło. Coś tu się nie despacito, bo leżał na boku. Dobra, już się despacito. Więc była chwila przerwy. Lecimy dalej, kończę go składać i go odpalamy. Mamy to, słuchajcie. Bałaganos się zrobił straszny. No ale taka to praca brudna. Złożony. Mamy to. Ważna rzecz. Po złożeniu ekspres trzeba sprawdzić. To jest ważne. Mogliśmy czegoś nie podłączyć, mogło nam coś pęknąć, mogło nam... No wszystko się mogło wydarzyć. Zakładaliśmy obudowę, dosyć inwazyjna praca, wierciliśmy w nim. Trzeba sprawdzić. I tyle. Dobra, nie będę tu teraz się bawił w polerkę na maksa. Tackę gdzieś zgubiłem. Już wiem gdzie. Woda. Mamy to. Tacka. Fusy. Fusy wyrzucam. Jest pusto. Robimy test. Koniec tej nierównej walki. Niespodzianek trochę było. Także Jarek, jak sam możesz sobie obejrzeć, jak to wyglądało i że lekko nie było. Ognia. Włącza się. To jest jakiś plus, słuchajcie. No na razie wygląda, że działa. Jeszcze nie sprawdzaliśmy dyszy. Trzeba tam zajrzeć, czy nie przecieka, czy się nic nie dzieje. Więc zróbmy hałas parą.
Nagrzejmy go od razu. Czyli menu. Menu. Dół, 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 dół. Nie menu. Źle coś robię. Steam. No dokładnie. Tu mamy przycisk Steam. I jedziemy. Słyszę, że się nie domknął zawór wody. Ale on się pewnie zaraz domknie, jak nie to go jeszcze rozbiorę. Tu nie chlapnęło za mocno. No! To nam działa. To teraz ok. Puśćmy wodę, żeby wychłodzić grzałkę. W przyspieszonym tempie. No i lecimy z kawą. Wszystko powinno być ok. Więc tym miłym akcentem zapatrzmy tą kawę do filiżanki. Słuchajcie, puzzle złożone. Puzzle złożone. Puzzle ogarnięte. Kawa nam leci. I działa. Działa, kawę robi, słuchajcie. Pamiętajcie, ja w takim stanie normalnie ekspresów nie przyjmuję. To był znajomy i to wieloletni. Poza tym obejrzeliśmy go przy przyjęciu. Więc... no... Inaczej powiem. Serwisy jak otrzymują rozebrane urządzenie, biorą dużo większe pieniądze za jego diagnostykę, bo my musimy sprawdzić, czy wyście tam czegoś nie poprzemieniali, nie poprzełączali. Trzeba po prostu kabelek po kabelku to sprawdzać. Tyle, słuchajcie. Działa, kawę robi, para leci, osłonkę się zaraz gdzieś znajdzie. Mówił do Was Bartek. Przypominam, grupa na Facebooku, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Bardzo nam tym pomagacie w osiąganiu zasięgów. A Was to nic nie kosztuje. Jak chcecie, kliknijcie dzwoneczek. Kanał Coffee Doctor. Smacznej kawki jak zawsze. Trzymajcie się. Saeko Incanto. Pozdrawiam. Cześć.